Siema, tu Jesion. Zapraszam Was na kolejny film o Nowej Zelandii. Dzisiaj porozmawiamy o różnych faktach na temat tego kraju, o których pewnie nie macie pojęcia. Ale zacznijmy od podstaw. Nowa Zelandia to przede wszystkim dwie duże wyspy. Północna, którą zamieszkuje 3/4 ludności. I tutaj mamy stolicę Wellington, no i miasta takie jak chociażby największe Auckland. Wyspa Południowa. Góry, bardzo mało ludzi, bardzo dużo zwierząt i jeszcze raz góry, gorsza pogoda, zimne zimy, śnieg i wyspy te położone są na 2 płytach tektonicznych, co oznacza bardzo dużą aktywność wulkanów, gejzery i wszelkie tego typu atrakcje. Oznacza to również około 20 000 trzęsień ziemi w roku, z czego większość jest praktycznie niewyczuwalna dla człowieka. Takich znaczących jest zwykle 150 do 250 w roku. Na Nową Zelandię często mówi się Aotearoa, czyli kraina długiej białej chmury po maorysku. Więc jak chcecie komuś przyszpanować, Aotearoa. Część z Was pewnie słyszała, że w Nowej Zelandii na jedną osobę przypada około 5 owiec. Teraz jest to już bliżej 4,5, a będzie jeszcze mniej, bo w hodowli owiec nie ma hajsu. Zapytacie, gdzie jest hajs? Mućki. Nowa Zelandia jest jednym z największych producentów nabiału na świecie. Około 95% całej produkcji mleczarskiej trafia na eksport, głównie w postaci mleka w proszku, masła i serów. Ciekawostką jest fakt, że nowozelandzki nabiał za granicą często jest tańszy niż na rynku lokalnym. Kraj ten jest również jednym z najważniejszych producentów wołowiny na świecie. Hodowla bydła opiera się głównie na całorocznym wypasie na pastwiskach, co sprzyja wysokiej jakości mięsa. Panie sprzątające bardzo dokładnie odkurzają w kątach. Nowa Zelandia jest też największym na świecie eksporterem owoców kiwi. Występują one w 3 różnych odmianach. Kiwi zielone, złote i czerwone. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak rośnie kiwi, ale tak. A jeśli kiedykolwiek widzicie w sklepie kiwi z naklejką Zespri, oznacza to, że są to kiwi z Nowej Zelandii. Nowa Zelandia produkuje bardzo dobrej jakości wino i mimo, że stanowi to tylko 1% światowej produkcji, to eksportuje do ponad 100 krajów i tutaj ciekawostka. W hotelu w Norwegii, w którym pracujemy, oferują wino właśnie z Nowej Zelandii. Najbardziej popularne są to Sauvignon Blanc i Pinot Noir. Wygląda na to, że moje pranie się skończyło, trzeba iść i wyjąć. W Nowej Zelandii nigdy nie jesteście dalej niż 128 km od wybrzeża. Nowa Zelandia była pierwszym krajem, gdzie kobiety otrzymały prawo wyborcze w 1893 roku. Aotearoa. Czajcie już, co nie? Jako że Nowa Zelandia bardzo długo była odizolowana od reszty świata, to wyewoluowały tutaj różne endemiczne gatunki ptaków, często nielotów, dlatego że nie było tu naturalnych drapieżników. Nowa Zelandia była między innymi domem dla największego ptaka na świecie, moa, dopóki nie pojawili się ludzie i ich wszystkich nie wytłukli. Mamy oczywiście klasyczny symbol tego kraju, czyli kiwi. Nie wolno go mylić z weką, która bardzo często buszuje na kempingach i wyjada turystom żarcie. Prawdziwe kiwi to bardzo nieśmiałe ptaki, buszujące w nocy, więc bardzo trudno jest je znaleźć. Poza tym są zagrożone wyginięciem. Kakapo, słodziak, nielot, pierdoła i najcięższa papuga na świecie. Następnie jedyna na świecie papuga alpejska, czyli kea. Niesamowicie mądre stworzenie, w związku z czym złośliwe i trzeba być przy nich bardzo ostrożne, bo swoim bardzo ostrym dziobem mogą rozedrzeć plecaki, namioty, uszkodzić samochody. Wszystko, żeby tylko dotrzeć do żarcia. Szczególnie polecam uważać, jeśli się ma czerwony
plecak albo namiot, bo bardzo lubią czerwony. No i na koniec osobisty ulubieniec mojego partnera, czyli kereru, zwany również gołębiem na sterydach. Słynący z tego, że objada się jagodami, one później fermentują mu w brzuszku, a on pijany spada z drzew. W Nowej Zelandii występuje 13 z 18 gatunków pingwinów występujących na świecie, z czego 3 są gatunkami endemicznymi dla Nowej Zelandii. W związku z tym, ile jest tu ciekawych i endemicznych ptaków, Nowozelandczycy mają coroczny plebiscyt na ptaka roku i w 2025 roku wygrał sokół Karearea. Nowa Zelandia słynie na świecie z niesamowitej przyrody i widoków, jednak wystarczy pobyć tutaj chwilę, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to nie te widoki są najczęstsze, a widoki robót drogowych i tych wszystkich mastoszków. Ktoś przechodzi obok, trochę niezręcznie. Gdy przyleciałam do Nowej Zelandii po raz pierwszy, wiedziałam, że jest tu ruch lewostronny, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dużo na południowej wyspie szczególnie jest jednokierunkowych mostów. Tutaj mamy przykład takiego dużego z sygnalizacją, ale w większości przypadków wygląda to tak. Zawsze jest oznaczenie, kto ma pierwszeństwo. Czasami nawet widać coś po drugiej stronie, ale jest wiele takich mostów, gdzie nie ma się pierwszeństwa, a też nie widać, czy ktoś jedzie, czy nie. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Cześć! I'm gonna skip my breaks, I'm gonna